Cześć moi kochani, nadaję dzisiaj z pięknego miejsca. Przywiezie mnie znajomi, jestem wciąż w Turcji, to jest w górach i pokażę Wam zaraz otoczenie. Goszczą nas w wiejskim, pięknym wiejskim domku. Zaraz pokażę Wam, jak tu dookoła wygląda. Pijemy źródlaną, czystą wodę prosto z rzeki. Nie uwierzycie, ja nigdy nie myślałam, że można dzisiaj jeszcze z rzeki wody się napić. Wygląda to przecudnie, przedziwnie i nas dzisiaj goszczą w tym domu. Pokażę, jak wysoko jesteśmy. Zobaczcie. Stoję teraz na balkonie w tym domku i zobaczcie, praktycznie ten dom wisi nad taką skarpą i w dół, w samym dole idą właśnie drzewa, idą takie szklarnie, które wszędzie, w każdym miejscu u nich i tutaj góry. Dookoła pokażę, jak pięknie wygląda otoczenie tego domu, jak wygląda wiejski dom, jak wyglądają góry dookoła. Tu gościmy się na takim tarasie i gospodyni tego domu, ona teraz przygotuje dla nas właśnie czaj turecki. Merhaba. I dla Was, moje polskie przyjaciele, przesyłają życzenia serdecznie prosto z Turcji, z gór. I pracują wciąż ludzie, mimo to, że godzina już jest prawie 20, ale pracują, bo praca na wsi jest od rana do wieczora i oni mają tutaj właśnie krowy, kozy samowystarczające, robią same mleko, ser, robią tu chleb na miejscu, no ale życie nie jest łatwe. Właśnie mówię, że my idziemy tutaj do sklepu, kupujemy sobie co trzeba, no a tu trzeba pracować. Tu jest też mój mąż siedzi. I my porozumiewamy się, chociaż nie znam języka tureckiego, ale porozumiewamy się za pośrednictwem translatora i się dogadujemy. I ja chcę podziękować, ogromne podziękowania dla gospodarza tego domu i powiedzieć teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Lena. Evet. Oni też mówią i dziękują nam za gościnę. No, jestem pod wielkim wrażeniem, ponieważ powiedzieliśmy, że bardzo lubimy czaj turecki. No to tutaj pół wsi zaangażowało się w to, żeby pokazać i zrobić dla nas prawdziwy turecki czaj. Przywieźli właśnie ten ala samowar, nie wiem, turecki i będziemy za chwilę zaczynać parzyć prawdziwy turecki czaj. Nie uwierzycie, wspomnieliśmy, że lubimy dobry czaj i pojechał tutaj znajomy, przywiózł takim ładnym samochodem, przywiózł takie specjalne do parzenia czaju tureckiego. Wygląda to tak trochę podobne do naszego samowaru i jest okej, salam alaikum assalam. I jest, zobaczcie, to wygląda normalnie, węglem się parzy. Tak jak samowar na przykład, tylko że do środka się wkłada, tam będzie woda zaraz zalana i zrobią dla nas specjalnie prawdziwy turecki czaj starą metodą. Ja wszystko nagram, Wam pokażę. No i teraz właśnie Jasin zakłada do drewno, musi podpalić. To wodę tutaj już uszykowana w takiej dużej butli. Woda będzie do środka, myślę, wlewana. Podpala taki ogień, kurtka jest. Taki piec specjalny. Zobaczcie, no tak jakby palenisko było. Podpali, to się rozpali, drewno tam się już włożyło. I później tam woda się zagotuje, a u góry będzie się parzyć herbata. Oni mieli tutaj pracowników, załadowali cały samochód karmy dla krów, dla bydła i pojadą nad ranem, pojadą na płaskowyż, pojadą te zawieźć do karmiania dla większego bydła. No ciężkie tutaj żywot oczywiście, no ale żyją ludzie wszędzie. I zamyka to teraz.
Tak to wygląda. No i będziemy czekać na herbatę. Nic nie gadam specjalnie. Chcę, żebyście usłyszeli, jaka tu jest piękna cisza. Słyszymy tylko pasie koników dookoła. No i nasze rozmowy, nasz głos. Zupełna cisza. Jesteśmy oddaleni 40 km na tej wiosce. No i przygotowujemy ten czaj. Już się pali, pokazuje, że ogień jest. Już się pali. A mało to, że obsługuje nas dzisiaj przy tym samowarze profesjonalny strażak, bo pracuje strażakiem. Jest kierowcą na dużym samochodzie. Przyjechał tutaj z Ankary i właśnie obsługuje nam dzisiaj tutaj ten czaj. Ogień już jest zrobiony. No i czekamy. A tam na tarasie siedzi mój mąż i cierpliwie czeka. No piękne widoki właśnie dookoła. Piękne widoki. Kobiety coś kłopoczą. W domu już jest właśnie herbata przeniesiona. Będą parzyć. Pokazuje, że już jest. İçine sıcak su koyacağız. Aha, Sıcak su. aha, su i czaj w środku. Pokazał mi. I teraz stawiają tutaj do góry. I ten czaj będzie się tutaj parzył. A ja nagram właśnie, to jest gospodynię tego domu. Gospodynię tego domu, która nas gości. I przywieźli nas tutaj jej przyjaciele. Bardzo, bardzo cieszymy się, że możemy być dzisiaj w tureckiej rodzinie. Bardzo gościnnie, piękne otoczenie, pięknie widoki i wspaniali ludzie dookoła nas. No i zobaczcie, jak pięknie ten piecyk nam się rozpalił. Ogień jest coraz większy i myślę, że woda bardzo szybko się ugotuje szybko, ponieważ ogień jest dosyć duży. No i tutaj pracuje cały czas, a my tylko siedzimy, leniuchujemy i zobaczcie, już prawie noc. Pokazuję wam góry, jak pięknie wygląda dookoła. Po prostu niebo jest niebieskie, błękitne, nie wiem, granatowe. No coś wspaniałego. I właśnie cieszę się ogromnie, że teraz poznajemy Turcję nie tylko w turystycznych miejscach, na plażach, tylko jesteśmy w prawdziwym domu na wsi tureckiej i to jest cenne dla nas doświadczenie dzisiaj. Super. No i teraz parzymy herbatę. Zalał, myślę, że tutaj już woda wlana do tego czaju. Z bliska wam pokażę. W tym czajniczku będzie właśnie wsypana herbata z Morza Czarnego. Oni uważają, że ta herbata jest najlepsza właśnie z okolic Morza Czarnego. I teraz wlewają tutaj wrzątek do tego czajniczka. Dayı ne yapıyorsun ya? I później za chwilę jeszcze chyba myślę postawię do Daha yeni góry, demliyoruz. bo będzie jeszcze parzył przez te jakieś 10-20 minut może. I tak aż herbata będzie gotowa. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yaptın dayı? Sağ ol, sen nasılsın? İyi be. İçeride. 20 dakika. No i pokazuje, że ta herbata ona pływa tutaj u góry, wszystko nam wspłynęło i będzie gotowa dopiero wtedy, kiedy ona opadnie na dno. A teraz ją zakrywa i wstawia właśnie do parzenia, bo cała herbata musi opaść na dno. Procedura po prostu samowaru. No dokładnie, domu. bardzo, bardzo podobny do samowaru rosyjskiego.
I my taki samowar mamy. I my no. mamy samowar, tylko że elektryczny. No i już Nie chce nam się otwiera, robić. właśnie otwiera, bo tam woda do środka się wlewa, bo pobrał całą wodę. Zaraz uzupełnię wodę, sól po turecku, sól. No i będzie jeszcze ta woda nam się tam zagotuje i będziemy pić czaj turecki. No nie wiem, kiedy bym miała jeszcze taką okazję, że zobaczyć, jak właśnie za dawnych czasów. Oczywiście dzisiaj już tego nie robią, chociaż w dużych na przykład restauracjach, barach oni mają takie jakieś specjalnie piecyki. No oczywiście może nie na ogień, Ale są ja wiem, że ty elektryczne, że ty umiesz ale- obsługiwać. ale tak, ale idzie mu sprawnie właśnie. I teraz widzicie, i teraz ten czajnik postawiony i on tak z 20 minut 20 minut musi się zaparzyć i później ta herbata upadnie, Badzia. będziemy... Çekiyor. Ja. Tam jest gorąca, mówi, że hedżak. Drzewa Bardzo jest tu gorące dużo drzewo wyschniętego, jest, suche. pali. No i tak robimy czaj. Stanęłam z drugiej strony, bo zaczęły te skry na mnie lecieć, a nie chcę swoją piękną bluzeczkę, którą sama uszyłam, spalić, więc uciekłam na drugą stronę. Okej. A już będzie gotowy za 20 dakika. jakieś Ale że ty umiesz 20 minut. obsługiwać, ty. Aha, będzie gotowy za 20 minut. Mój mąż na balkonie gada z Turkami. Nie zna ani żadnego słowa, ale śmieją się, o czymś gadają, nawet nie wiem o czym. Jest po prostu wspaniałe towarzystwo. Wszyscy lubią się, szanują się i to chyba najważniejsze. No ale jeszcze raz powrócę do otoczenia. Już noc głęboka, ale jest po prostu przecudne. Jest taka cisza, że mi się nie chce wierzyć, że jakieś 40 km od Alania jest zupełnie głusz w górach. Na płaskowyżu jesteśmy w górach. No i zupełnie inne życie. Zobaczcie, prawie już noc. Samochód jeszcze nie w pełni spakowany, ale już, bo powiem dlaczego. Wyjeżdżałem w góry na płaskowyż tam przytrzymują bydło 5 miesięcy i zabierają ze sobą wszystko. I tu jest i karma dla zwierząt, i jedzenie, i chleb. I nawet teraz widzę, że zabierają w takich skrzynkach ptaków domowych, kurczaków, kury, koguta, bo muszą przecież tam też mieć jajko, mieć jedzenie i zabierają żywe ptactwo, bo 5 miesięcy z gór nie zjeżdżają. To bydło przytrzymują tam i po 5 miesiącach dopiero wrócą na zimę tutaj na wysokości 500 metrów nad poziomem morza. My teraz się znajdujemy, ta wioska, no to wrócą to tam. A teraz wszystko już uszykowane i jutro rano wyjeżdżają właśnie do Płaskowyża. A te ptaki się sprzeczają, bo nie rozumieją, że ich zabierają tam w góry, bo muszą tam mieć żywność na całe 5 miesięcy. Siedzimy na balkonie, jesteśmy po kolacji, zjedliśmy pyszny worek, prawdziwy turecki, gospodynia zrobiła go sama. Smak zupełnie nieporównywalny jest ze smakami ze sklepu. No i mój mąż, który właśnie nie bardzo ten worek lubi, to dzisiaj zjadł. Prawda, kochanie, smakowało Ci? Jeszcze turecka herbata, turecki czaj do tego, to jest po prostu wrażenie niesamowite. Tutaj jest, pokażę Wam piękne nasze tutaj towarzystwo, nasze dziewczynki. Ja. Tak, witają Was. Z tej strony tutaj dziewczyny, a z tej strony chłopaki piją czaj, gadają i prawdopodobnie oglądają jakieś... O, też Wam kiwają i wszystkich pozdrawiają. Także Świerszcze też. To słuchamy są takie, świerszcze, życzymy Wam dobrej nocy. Jak szamlar.